Kiedy myślę o Shenmue HD, serce mi krwawi, a wraz z nim oczy i uszy. Jak można było sknocić taki materiał wejściowy? No ale po kolei. Jak to się stało, że Shenmue HD w końcu pojawiło się po przeszło 19 latach? W 2014 roku legendarny Yu Suzuki zapowiedział nadchodzącą, wyczekiwaną przez wielu trzecią część sagi. Jasnym jest, że w tym momencie zaczęło się wycie na social mediach pod hashtagiem #SaveShenmue, aby Sega zdecydowała się wydać odnowioną wersję dwóch części gry. Początkowo Sega nie była zbytnio tym zainteresowana, jest to dość ciekawe. Z jednej strony to protoplasta Yakuzy, serii, która ostatnio zdobyła całkiem niezłą popularność i kolejne wznowione odsłony pojawiają się jedna za drugą. Z drugiej strony Shenmue to synonim klapy finansowej, a chyba o tak spektakularnych failach nikt nie chce pamiętać ani wspominać. Tak czy tak, wyżebrana kolekcja Shenmue HD w końcu zawitała na konsolach i komputerach. Powiem tak, mam spory problem z oceną tej gry, czy ocenić ją według dzisiejszych standardów, czy też wspominać jak to kiedyś było. Zdecydowałem, że w recenzji osobno ocenię samą grę, skupiając się głównie na części drugiej, gdyż pierwsza pojawiła się jakiś czas temu w To było grane i link macie w rogu, natomiast druga część recenzji to będzie pastwienie się nad portem HD, a więc zaczynamy. Shenmue HD to kompilacja dwóch gier, które ukazały się oryginalnie na Dreamcastie. Przez 19 lat jedynie druga część zawitała na klasycznego Xboxa, natomiast pierwsza nieprzerwanie była ekskluzywem Macarona. Shenmue to historia Ryo Hazuki, który traci ojca w pojedynku z tajemniczym Lan Di, który poszukuje nie mniej tajemniczego smoczego lustra. Od teraz Ryo poprzysięga zemstę i będzie ścigał Lan Di, aby pomścić ojca. Fabuła to jeden z tych elementów, który nie postarzał się ani o jotę, dzięki temu, że akcja gry została osadzona w latach 80., więc po części historia zawsze będzie, nazwijmy to, świeża. Shenmue robił ogromne wrażenie pod koniec lat 90. Gra wyprzedzała swoje czasy o kilka dobrych lat, a umieszczenie w niej zróżnicowanych mechanik później da początek nie mniej popularnej serii Yakuza. W drugiej części Ryo przebywa do Hongkongu, nadal w poszukiwaniu Lan Di. Później odwiedzi nieistniejące już osiedle miasto Kowloon, by w końcu udać się do wioski Bailu. Jeśli pierwsza część była bardziej lokalna, w drugiej widać spore rozpasanie i rozmach, choć w zasadzie dostaniemy dokładnie to samo, co w części pierwszej, tylko że więcej. Jako że gra jest, nazwijmy to, protoplastą sandboxa, dużo jest tutaj miejsc do zwiedzania. W zasadzie każde drzwi można otworzyć, przedmioty podnosić, a szafki otwierać. Próba zasymulowania życia wyszła świetnie. W drugiej części jest troszkę gorzej. Hongkong jest duży, żeby nie powiedzieć ogromny, z mnóstwem niewnoszących nic do akcji sklepów, postaci i miejscówek. Osoby, które w grach muszą porozmawiać absolutnie z każdym, są, że tak powiem, udupione na amen. Gra też nie opiera się na używaniu przedmiotów, ale głównie na rozmowach i byciu w odpowiednim miejscu, aby popchnąć fabułę. Mechaniki w Shenmue to ciężkie otchłanie retro. Nie ma tutaj wskaźników, gdzie masz iść. Musisz samemu szukać, gadać z NPC-ami, którzy skierują cię we właściwe miejsce. W drugiej części dodano całkowicie absurdalne mapy, z których w zasadzie nie dowiesz się zupełnie niczego. Przy wersji Dreamcastowej też się zastanawiałem, po co w ogóle to zostało dodane. Czasami w grze będzie trzeba stanąć do walki z lokalnymi menelami, a te są zrealizowane całkiem sprawnie. Szkielet oparty na popularnej Virtua Fighter, więc dramatu nie ma. Shenmue to też pierwsza gra, która wprowadziła Quick Time Events. Można dziękować lub przekląć. Niestety w wersji HD jakoś te guziki nie chcą działać. Czasami wchodzą, czasami nie. I jest to niestety dramat, gdyż Quick Time Events często kończą się śmiercią i trzeba przechodzić spory fragment. Zobaczycie, o czym mówię na końcowym bossie drugiej części. Płacz i zgrzytanie zębów. I problem QTE dotyczy tylko wersji HD. Ta z Dreamcasta jest responsywna i bezproblemowa, więc jak to tak? Fabularnie jest to majstersztyk. Akcja jest prowadzona sprawnie, dużo zadań opcjonalnych, mnóstwo minigier i całkowita wolność. Jednak dziś te wszystkie cudowne elementy straszą archaizmami i pokazują, jak bardzo gra prosiła o to, aby port HD w pewien sposób je poprawił.
To, co dostajemy na płycie, to dokładnie ta sama wersja gry co na Dreamcasta, jedynie w lepszej rozdzielczości. Zero poprawienia tekstur, dźwięk nagrywany klamką od Wartburga, wszystko jest swojskie jak w 99. Gra działa jedynie w 30 FPS-ach, co na 19-letni tytuł zakrawa na kpinę. Do tego cutscenki liczone w czasie rzeczywistym są w formacie 4:3. Ale tylko w części pierwszej. W drugiej mają dodatkową panoramę, więc są wyświetlane w okienku otoczonym czarnymi obwódkami. Jak to wygląda? Sami możecie zobaczyć. Mam wrażenie, że cały port to po prostu uruchomiona gra na emulatorze Dreamcasta, jedynie z wyższą rozdzielczością, bo taki sam albo i nawet lepszy efekt uzyskacie na PC-towym emulatorze. Tekstury straszą. Postacią też by się zdało trochę więcej poligonów, to tu, to tam, gdyż wygląda to niesamowicie biednie. Pliki dźwiękowe przeniesiono żywcem z Dreamcasta, nie zwracając sobie uwagi podbiciem ich jakości, przez co przez całą grę słyszysz wokale, jakby były nagrane na magnetofonie Unitra z lat 80. Plusem jest natomiast to, że pierwszy raz można zagrać w pierwszą część z oryginalnym dubbingiem i angielskimi napisami. Dla prawdziwych wariatów możecie odpalić wersję angielską i zobaczyć, jak się nie powinno robić dubbingów w grach. Niestety ten srogi old school odbija się potężną czkawką. Gra była tak skonstruowana, że trzeba było mieć na uwadze upływ czasu. Zabalowałeś gdzieś i zapomniałeś o ważnym spotkaniu, musiałeś garować kolejne 24 growe godziny, aby podejść do zadania ponownie. Bez możliwości przewijania, przynajmniej w części pierwszej. W drugiej szczątkowa opcja w pewnych miejscach litościwie została dodana. Sporym mankamentem są dłużyzny, które młodszych graczy odrzucą od monitora i wprasują w ścianę. W jedynce jest to jazda wózkiem widłowym i związana z nim praca. Niestety, pogoń za realizmem wymusiła na Suzukim zaimplementowanie nudnej roboty przez kilkanaście kolejnych dni bez możliwości jej pominięcia. Ale i tak gorzej jest w Shenmue 2. Noszenie książek będzie wam się śniło po nocach. Tracenie czasu na bezsensowne i powtarzalne czynności doprowadza do szału. Tak teraz, tak i w 99. Innym razem w Hongkongu szturmujemy budynek i trzeba dotrzeć na 17 piętro. I tak, na girach będziesz na to 17 piętro naginał, na każdym piętrze walcząc z przeciwnikami i wykonując jakieś czynności, co będzie trwało i trwało. A to nie wszystko. Epilog drugiej części z łażeniem po lesie trwa jakieś 2 godziny. Ale może i trwać więcej. Jest to sekwencja, w której w zasadzie nic się nie dzieje i słuchasz nic nie wnoszących dialogów. Dobrze, że pod koniec akcja się zawiązuje i można zobaczyć, o co było takie wycie przez 19 lat, aby powstała nowa część, bo cliffhanger jest okrutny. Tylko ilu z was do niego dotrwa? Podoba mi się to, że gra nawiązuje do rzeczywistych miejsc i wydarzeń. Pewne zabiegi Suzukiego były wymyślone po mistrzowsku. Na przykład to żałosne noszenie książek. W grze ma pomóc odzyskać spokój ducha Rio. Także gracz po 4. razie staje się mistrzem zen i na zaciśniętych szczenach nosi te książki, choć chęć wbicia pada w ścianę jest ogromna. Dużo jest tutaj filozofii chińskiej sztuki walki, klisz z kina kopanego, próby przedstawienia świata z lat 80. Wszystko to wyszło naprawdę nieźle. Pomimo żałosnej oprawy można się zatracić i ciężko oderwać się od pada, o ile dacie Shenmue szansę. Ale jeśli nigdy w to nie graliście, to wierzcie mi, że nie dacie mu szansy. Nie ma takiej opcji. Shenmue broni się też fenomenalnie wyreżyserowanymi cutscenkami czy scenami walki, które powstały na długo przed Metal Gear Solid 2 od Kojimy. Okej, dziś to śmieszy, ale pomyślcie, jak to musiało zrywać beret w 99 roku. Szkoda, że Sega nie pokusiła się o wersję Shenmue przygotowanej jak 2 części Kiwami. Mam wrażenie, że był to port robiony na szybko, aby zamknąć japy oszołomów wszemi wobec drącym japy Save Shenmue. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z fuszerki, do jakiej doprowadziliście. No tak, ale jeśli w grach szukasz dobrej historii, takiej, która wessa cię na kilkadziesiąt godzin, Shenmue jest świetną pozycją. Wersja HD pozwoli zapoznać się graczom z legendarnymi odsłonami gry maluczkim, których nie stać na zakup Dreamcasta i odpowiedniej wersji gry. Ma to sens. Jednak pytanie, które trzeba zadać, do kogo ten port jest skierowany. Fani mają wersję z makarona, a wersja HD oferuje tak mało, że nie widzę sensu
pomysłu jej kupowania. Młodsi gracze odbiją się od Shenmue momentalnie, nie dając mu najmniejszych szans i w zasadzie jest to naturalne, bo gra nie oferuje ani jednego elementu, poza historią, na którym można by było się zawiesić. A sama historia rozwija się tak w ślimaczym tempie, że i tak większość odpuści, zanim dotrze do drugiego aktu. I nie jest to wina 19 lat na karku, gra była tak skonstruowana. Powoli opowiadać historię, nieśpiesznie, dać szansę na zachwyt nad malutkimi elementami, które zostały zaimplementowane w Shenmue. Dziś tych zachwytów nie ma i tylko drepczemy w miejscu z niecierpliwości, kiedy się w końcu coś zacznie dziać. Okej, psiocze. Ale kilka rzeczy zrobiono całkiem nieźle. Na przykład system zapisów w dowolnym momencie, który na emulatorach też w sumie jest i nosi nazwę Save State. Niemniej wcześniej można było zapisywać tylko w domu Rio, więc trzeba było do niego drałować, zapisać i wrócić do miejsca, skąd przybyliśmy. Dowolny save usprawnia szybkie zdobycie gotówki w grach hazardowych. Nie ma już tego ryzyka co kiedyś i darcia szat, kiedy w jednej grze straciło się wymęczone cebuliony. Także w kwestii grafiki dodano zupełnie kosmetyczne pierdoły, które zauważy jedna osoba na 30. Mianowicie bloom, efekt na świecących obiektach, czasem lens flary i kilka filtrów graficznych typu sepia czy czerń i biel. No bogactwo pełną gębą. Poprawiono też sterowanie, litościwie dorzucając sterowanie kamerą na drugą gałkę. Ale spokojnie, nie myśl, że nie poczujesz retro sterowania. Pomimo ulepszenia, sterowanie nadal jest tak siermiężne jak w 99. Przez całą grę nie przyzwyczaisz się do niego, a na wspomnienie o wchodzeniu po schodowych klatkach będziesz się moczył po nocach. Shenmue HD został totalnie spaprany. Szkoda, że Sega w ogóle się zdecydowała na wydanie takiego gniota, którego HD w nazwie nie odnosi się zupełnie do niczego. Gra mogła sobie gnić w wersji dreamcastowej i być perełką dla wytrawnych znawców, takich, którzy naprawdę chcieli ją sprawdzić. Tak, podejrzewam, że więcej osób zniechęci niż zachęci do poznania historii Rio i oto mam spory ból dupy. Gra zasługiwała na więcej. Zasługiwała na dopieszczony port z ulepszoną grafiką, dźwiękiem, sterowaniem i dociągnięciem do dzisiejszych standardów, a wyszło miernie ponad wszelką miarę. Oczywiście jeśli nie masz Dreamcasta, to jedyny sposób, aby zagrać w Shenmue i będziesz miał takie doświadczenie jak w 99, ale chyba w wersjach HD nie o to chodzi. W mojej opinii to jedna z najlepszych gier i najbardziej żenujący port HD, jaki kiedykolwiek powstał. Ocena ciężka, bo do niczego nie prowadzi, ale sami musicie zdecydować, czy chęć zagrania w ponadczasowy tytuł Suzukiego jest większa niż niechęć do partactwa, jakie wydała Sega.